Ile kosztuje maraton za granicą? 1000, 2000, a może 10 tysięcy złotych? Dzisiaj rozbijam na czynniki pierwsze koszty moich wyjazdów biegowych w 2025 roku. Na tapecie mamy Dubaj, Barcelonę, Helsinki, Wilno i Frankfurt. Do tego dorzucam zestawienie kosztów ultra w Czechach i na Słowacji. Loty, noclegi, wpisowe i jedzenie. Zero tabu, same konkrety. Jeśli planujesz swój pierwszy zagraniczny start i nie wiesz, jaki budżet przygotować, ten film jest dla Ciebie. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Zacznijmy może od mojego najbardziej egzotycznego wyjazdu w 2025 roku, czyli wyjazdu na maraton w Dubaju. Jeśli chodzi o pakiet startowy, to zapłaciłem za niego $150, czyli jakieś 540 zł. I teraz normalnie bym Wam powiedział, ile zapłaciłem za nocleg, przelot i tak dalej, ale tutaj muszę się przyznać, że jadąc do Dubaju poszedłem troszkę na łatwiznę i poleciałem poprzez biuro podróży na tydzień, z tego względu, że ten Dubaj był dla mnie takim troszkę odpoczynkiem po intensywnym 2024 roku, a po drugie był to mój pierwszy wyjazd poza Europę i troszkę się cykałem, dlatego skorzystałem z oferty jednego z biur podróży. Ale już Wam tłumaczę, jakie tam były koszty. Za przelot z Wrocławia do Dubaju i z powrotem, transport z lotniska do hotelu, za 7 noclegów w hotelu oraz za 7 sztuk, 7 porcji, nie wiem jak to powiedzieć. 7 razy po prostu miałem śniadania hotelowe. Zapłaciłem 4000 zł. Mam świadomość tego, że można było to zrobić taniej. Jednakże chciałbym Wam powtórzyć, że był to dla mnie mój taki troszkę urlop. Z tego względu zdecydowałem się być tam w troszkę lepszych warunkach. Do tego, doliczając koszty jedzenia na mieście, dziennie jadłem jakiś jeden posiłek na mieście i to mnie wyniosło około 470 zł. I jeszcze doliczając koszty transportu po Dubaju, tutaj korzystałem z transportu publicznego, czyli z metra, z autobusów i tak dalej. Ten transport publiczny kosztował mnie 170 zł i za to wszystko łącznie zapłaciłem nieco ponad 5200 zł. Przejdźmy teraz do drugiego z moich wyjazdów w 2025 roku. Był to wyjazd na maraton w Barcelonie i tutaj te koszty już będą takie bardziej standardowe dla mnie. Zacznijmy od pakietu startowego. Za tenże pakiet startowy zapłaciłem 89 euro, czyli około 375 zł. Jeśli chodzi o nocleg, to tym razem już miałem nocleg poprzez Airbnb. Wynająłem sobie pokój w Barcelonie na 5 dni i za tenże pokój zapłaciłem 685 zł. Jeśli chodzi o jedzenie, to wydałem nieco mniej niż w Dubaju. Za samo jedzenie na mieście w restauracjach zapłaciłem 260 zł, ale muszę przyznać, że jedną kolację jadłem w Airbnb swoim, gdyż Hiszpanie chyba są bardzo gościnni i mój gospodarz po prostu zaproponował, że zrobi mi kolację. Następnie, jeśli chodzi o transport do Barcelony i z Barcelony, to za loty z Wrocławia i z powrotem w dwie strony zapłaciłem 680 zł. A co do samego transportu po mieście, no to muszę przyznać, że dość korzystnie to dla mnie wyszło, bo za 5 dni
jazdy po Barcelonie zapłaciłem 90 zł. No i w to również wliczam transport z lotniska w dwie strony, transportem publicznym, bo te autobusy lotniskowe były w kosztach takich standardowych autobusów. I sumując to wszystko, to można podliczyć, że za 5-dniowy pobyt na maratonie w Barcelonie i w samej Barcelonie zapłaciłem 2100 zł. Wyjazd numer 3, a zarazem mój najtańszy zagraniczny wyjazd w tym zestawieniu, czyli jesenicka sedesatka, ultramaraton górski w Czechach. Za pakiet startowy zapłaciłem mega tanio, bo 300 koron, czyli jakieś 50 zł nowych polskich. Jeśli chodzi o nocleg, to za jedną noc w okolicach startu zapłaciłem złotych 90, a transport do Czech czy po Czechach odbywał się w moim aucie, więc płaciłem za benzynę w dwie strony i to wyszło mnie około 190 zł. Jedzenie, no nie jadłem w Czechach, jadłem w Polsce, więc tego również nie liczę, ale dodając te 3 składowe kosztów tego wyjazdu, to za taki wypad w Czechy zapłaciłem około 330 zł. Czas omówić bieg, który do tej pory jako jedyny pokonał mnie w mojej biegowej, startowej karierze, czyli malofatrańską stówkę na Słowacji. Jeśli chodzi o pakiet startowy, to za pakiet zapłaciłem 95 euro, czyli jakieś 400 zł. Co ważne, w cenie pakietu można było sobie dokupić ubezpieczenie górskie obejmujące sporty wyczynowe, co jest dość rozsądne, jeśli chcecie biegać w Słowacji w górach, bo tam akcje ratownicze nie są darmowe jak w Polsce. Nawet jadąc tam w góry jako turysta piechur taki, to również warto to ubezpieczenie wykupić. Przejdźmy do noclegu. Spałem na Słowacji 2 noce, za to zapłaciłem 270 zł i to był nocleg dla 2 osób z tego względu, że jechałem z supportem, który był mi potrzebny podczas tak dużego biegu, który mi się przydał podczas tak dużego biegu. Dziękuję Ci, Woli, że ze mną pojechałeś na tę Słowację. Ale tak, 270 zł to była cena noclegu za 2 osoby za 2 nocki. Jeśli chodzi o jedzenie, to tak naprawdę z tego względu, że spędziłem na starcie tego biegu około 24 godzin, to jadłem tylko dzień przed biegiem i za jeden posiłek zapłaciłem 55 zł. A co do transportu, no to podobnie jak w przypadku Czech, na Słowację pojechałem samochodem. Niestety było tam ode mnie dwukrotnie dalej niż na start jesenickiej sedesackiej i za paliwo w dwie strony zapłaciłem około 380 zł. Sumując te wszystkie wydatki, to za udział, dojazd, nocleg, jedzenie i tak dalej w małofatrańskiej stówce zapłaciłem około 1100 zł. No i czas wrócić na ulicę, czas wrócić do maratonów ulicznych, a na pierwszy ogień w tych moich, nazwijmy to, jesiennych startach poszły Helsinki, gdzie miałem swój zajęczy debiut za granicą. I właśnie z tego względu, że byłem tam zającem, to za pakiet startowy nie zapłaciłem nic, ale jeśli chciałbym zapłacić za ten pakiet,
to najtańsza opcja, z tego co pamiętam, wynosiła 55 euro, czyli około 230 zł. Jeśli chodzi o noclegi, to w Helsinkach spałem 4 dni i za te 4 noclegi poprzez Airbnb, gdzie wynajmowałem pokój, zapłaciłem około 650 zł. Za jedzenie podczas mojego pobytu w Helsinkach zapłaciłem około 360 zł i podobnie jak poprzednio jadłem raz dziennie na mieście. Jeśli chodzi o transport, czyli o to jak znalazłem się w Helsinkach i jak wróciłem z Helsinek do Polski, no to tutaj troszkę pokombinowałem, gdyż do Helsinek leciałem z Warszawy, a wróciłem do Krakowa i licząc koszty lotów plus koszty dojazdów do Warszawy z Dolnego Śląska i z Krakowa na Dolny Śląsk, no to wszystko razem wyniosło mnie około 650 zł. A jeśli chodzi o transport po Helsinkach, no to tam wykupiłem sobie bilet 5-dniowy, dzięki któremu mogłem się poruszać każdym rodzajem transportu, najczęściej autobusami, ale też poruszałem się na przykład promami, gdzie tam mogłem sobie popłynąć na tę wyspę koło Helsinek, której nazwy nie pamiętam, ale mniejsza z tym, za taki 5-dniowy bilet zapłaciłem 30 euro, czyli około 125 zł. I teraz podsumowując te wszystkie koszty, ja zapłaciłem około 1800, ale jeśli musiałbym płacić za pakiet startowy, no to całość wyniosłaby mnie około 2000 zł. No i czas omówić moją niedawną wizytę u naszych wschodnich sąsiadów, czyli maraton w Wilnie. Jeśli chodzi o pakiet startowy, no to ja za swój zapłaciłem 45 euro, czyli około 190 zł. Co do noclegu, no to po raz kolejny na ratunek przyszło mi Airbnb. To nie jest reklama Airbnb, po prostu u nich wychodziło mi najtaniej. Ja za 3 noce zapłaciłem 400 zł, no za pokój po prostu osobny w mieszkaniu. Jeśli chodzi o jedzenie, no to stołując się raz dziennie na mieście, wydałem około 330 zł. Co do transportu, no to do Wilna nie leciałem samolotem, tylko skorzystałem z usług Flixbusa, bo był najtańszy, mimo że jechałem tam 10 czy tam 12 godzin. Na szczęście na noc to nie było tak mocno odczuwalne, ale za transport w dwie strony z Dolnego Śląska do Wilna i z powrotem zapłaciłem niecałe 340 zł. A jeśli chodzi o transport po Wilnie, no to tam oczywiście, że korzystałem z komunikacji miejskiej i podczas mojego pobytu na tę komunikację miejską wydałem 95 zł. Podsumowując to wszystko, no to wychodzi na to, że mój wyjazd do Wilna pochłonął około 1350 zł. I czas na ostatni maraton, jaki przebiegłem, a był to mój urodzinowy maraton, mój 35. maraton, który odbył się w dzień moich 35 urodzin, a był to maraton u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, we Frankfurcie. Za pakiet startowy w tym maratonie zapłaciłem dość sporo, bo 150 euro, czyli około 630 zł. Za noclegi w Niemczech, we Frankfurcie, za 3 noclegi zapłaciłem około 470 zł i tutaj wynajmowałem podobnie jak poprzednio pokój. Jeśli chodzi o jedzenie, no to oczywiście stołowałem się raz dziennie na mieście i za to jedzenie w restauracjach zapłaciłem łącznie około 430 zł. Co do transportu,
czyli jazdy do Frankfurtu, no to podobnie jak przy okazji Wilna, jechałem tam autobusem i za autobus w dwie strony zapłaciłem 260 zł. A poruszając się po Frankfurcie i korzystając z komunikacji miejskiej, zapłaciłem za bilety na te komunikacje 65 zł. Łącznie podliczając wszystkie koszty, o których wspomniałem wcześniej, to za wyjazd do Frankfurtu zapłaciłem niecałe 1900 zł. I to wszystko. Wszystkie moje wyjazdy w 2025 roku na kolejny rok 2026 mam już ambitne plany, które oczywiście zobaczycie na kanale, ale za oglądanie w 2025 oczywiście bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w kolejnym roku również będziecie śledzić mój kanał. Dzięki jeszcze raz, na razie, cześć!